Hej, w dzisiejszym odcinku powiem Wam wszystko na temat Dragon Fruita. Jeżeli jesteś pierwszy raz na tym kanale, ja nazywam się Rafał Barani, od ponad 5 lat mieszkam i pracuję zdalnie na Filipinach. I w dzisiejszym odcinku zaczynam całkowicie nowy cykl poświęcony owocom i warzywom, które istnieją na Filipinach, które są częściej spotykane na Filipinach niż w Polsce. Zapraszam na kolejny odcinek. Dzisiejszy odcinek jest tylko i wyłącznie poświęcony Dragon Fruitowi. I skąd pochodzi, jak wygląda, jak smakuje i najważniejsze, ile kosztuje na Filipinach. Dragon Fruit to jest nazwa angielska. Po polsku przeważnie nazywa się go pitaya, ale też istnieje określenie takie jak smoczy owoc. Dlaczego smoczy? Podejrzewam, że dlatego, że wygląda jak trochę smoczy jajo z Gry o Tron. Zresztą, tak jak widzicie, no trochę to przypomina. Pitaya pochodzi z Meksyku albo też Ameryki Środkowej, a teraz jest bardzo często uprawiana w Azji, w Wietnamie, na Filipinach. Sam mieszkając na wyspie Negros widziałem kilkukrotnie farmy pitai, czyli Dragon Fruita. Nie były to jakieś wielkie plantacje. Owoc ciekawie wygląda, bo on pochodzi tak naprawdę, on jest kwiatem kaktusa, tak to można nazwać. No po prostu dziwnie to wygląda, bo to jest tak naprawdę duży kaktus, który jest obrośnięty właśnie takimi Dragon Fruitami. Te plantacje przeważnie występują w górach na Filipinach ze względu na to, że jest mniejsze nasłonecznienie i też troszeczkę niższa temperatura. Dragon Fruit lubi temperaturę poniżej 30 stopni, dlatego też nie jest uprawiany blisko morza, no i na małych wyspach, no bo jednak on lubi tą troszeczkę wysokość. Jak widzieliście na ostatnim odcinku, udałem się na taki mały market w Dumaguete i wtedy pierwszy raz zobaczyłem w tym sezonie Dragon Fruita. No cena była trochę zaporowa, bo 250 peso za kilogram, czyli to jest mniej więcej 20 zł na dzień dzisiejszy. Ale postanowiłem tak czy inaczej to kupić. Kupiłem 2 egzemplarze, które ważyły no sporo, ponad pół kilograma. Podejrzewam, że z jakieś niecałe 800 gram. Chyba ten większy waży niecałe 400, ten mniejszy waży 300 z haczykiem. Jakoś tak ważyłem to w domu. Co też jest jako ciekawostką, pitaya, Dragon Fruit, ma owoce od 100 do 600 gram. Tak przynajmniej Wikipedia podaje. No ale tak czy inaczej kupiłem i dzisiaj to przetestujemy. Zobaczymy, jak smakuje. Co też jest bardzo interesujące i na pewno Was zainteresuje, w sezonie, jeżeli jest dużo Dragon Fruita na mieście, cena schodzi nawet do 100 peso za kilogram. Po tyle kupowałem w zeszłym roku. Jak udało mi się znaleźć jakąś babcię przy ulicy, która akurat tylko i wyłącznie Dragon Fruita sprzedawała, to cena ona miała dla każdej osoby 100 peso za kilogram. To była naprawdę bardzo dobra cena. Nie wiem, ile taki Dragon Fruit kosztuje w Polsce, ale zostawcie komentarze, jeżeli widzieliście ten owoc i jeżeli wiecie, jaka jest cena za niego po prostu w marketach. O wyglądzie już wspomniałem na początku, no ale co ma interesującego? Jak zawsze, z tego co wiem, pitaya występuje w kilku odmianach. A mianowicie jest albo żółta na zewnątrz, albo taka czerwona, różowa, to w zależności od tego, jak owoc jest dojrzały. Waży od 100 do 600 gram, to co też wcześniej spotkałem, to co wcześniej Wam powiedziałem, i to co jest w środku, czyli jeżeli ją przekroimy, miąższ jest albo biały, albo różowo-czerwony, w zależności od odmiany. Jak wybrać odpowiedniego Dragon Fruita? Z tego co mi powiedzieli lokalsi, Dragon Fruit jest dobry i słodki, jeżeli jest troszeczkę miękki. Jeżeli jest twardy, to znaczy, że jest jeszcze niedojrzały i najprawdopodobniej będzie mniej słodki. No dobra, zacznijmy. Zobaczmy, jak to wygląda w środku. To też będzie dla mnie ciekawostka, bo nie wiem akurat, która to jest odmiana. Czy będzie biały w środku, czy będzie czerwony w środku. O, już chyba wiem, że to będzie czerwony, a w zasadzie różowy. Jak się je Dragon Fruita? To też jest bardzo ważne. Słuchajcie, Dragon Fruita się je w zasadzie w całości, zostawia się tylko i wyłącznie skórkę na zewnątrz. Czyli jeżeli mamy przekrojony owoc, przekrajamy go na przykład, kroimy go na 4 ćwiartki. O. I wtedy bardzo ładnie skóra odchodzi. Jemy tylko i wyłącznie ten miąższ. Pestki są jak najbardziej jadalne. I z tego co czytałem, nie są trawione
przez orgazm. Można go pokroić na mniejsze kawałeczki. Akurat ten się trafił bardzo słodki. Smakiem przypomina trochę takie jabłko zmieszane, mniej kwaśne jabłko. Tak bym to powiedział. Konsystencja jest jego i kolor barwi, jak widzicie po rękach. Ale jest to bardzo zdrowy owoc i zaraz wam powiem dlaczego. Dragon fruit to owoc zdecydowanie polecany dla osób, które są na diecie albo dbają o swoje zdrowie. Jest bardzo bogaty w składniki odżywcze. Owoc ma niską kaloryczność i jest bogaty w minerały i witaminy. Może pomóc w walce z przewlekłą chorobą. Owoc zawiera przeciwutleniacze, witaminę C, beta-karoten, likopen i betalinę. Owoc posiada 7 g błonnika na porcję, czyli na 100 g. Tak samo możesz zadbać o swoje jelita, wzmocnić układ podpornościowy albo nawet podnieść niski poziom żelaza. A na sam koniec dragon fruit jest bardzo dobrym źródłem magnezu. I to w zasadzie na tyle w tym odcinku. Pewnie się zastanawiacie, gdzie akurat się znajduję, no bo to miejsce widzicie pierwszy raz. No to więc chciałem wam powiedzieć, że akurat jestem w nowej kuchni, takiego mieszkania, które jest do wynajęcia, które wynajmuje mój znajomy. I o tym mieszkaniu, takim europejskim standardzie, jak się mieszka na Filipinach, będzie kolejny odcinek, który już wyląduje na YouTubie za kilka dni. Tak więc czekajcie. Jeżeli oczywiście macie jakiekolwiek pytania odnośnie dragon fruita albo czegoś innego, zostawcie je w komentarzach, a ja bardzo chętnie na nie odpiszę. Pozdrawiam was serdecznie z Filipin. Pa!